Cześć, mam na imię Adriana i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Planterinka Plants and Garden. Wiele z Was uwielbia widok zieleni i koloru kwiatów w domu. Rośliny doniczkowe sprawiają, że możemy być bliżej natury każdego dnia, a do tego pięknie ozdabiają one nasze wnętrze i oczyszczają powietrze. Ale często pojawia się pytanie, od czego zacząć, jakie rośliny wybrać, jak je ustawić, żeby nie wyglądały w naszym otoczeniu chaotycznie, tylko tworzyły harmonijną całość. W dzisiejszym filmie opowiem Wam, czym ja się kieruję w aranżowaniu roślin w domu. Zaproponuję Wam także kilka odmian roślin, które świetnie nadają się dla początkujących, no i oczywiście nie tylko. Jednak zanim kupimy pierwszą roślinę, warto jest odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jakie mamy warunki świetlne w naszym mieszkaniu, ile miejsca możemy poświęcić na rośliny, a także ile czasu tak realnie możemy im poświęcić. Zwracamy też uwagę na to, czy w domu są dzieci i zwierzęta, które mogą mieć kontakt z naszymi roślinami. Jest to bardzo ważne, bo wiele roślin potrafi być także trujących. Nasza Kizia, prezenterka dzisiaj. Pozdrawiamy razem z Kizią. Informacje takie pomogą nam uniknąć rozczarowań i sprawią, że i my, i nasze rośliny będziemy się razem ze sobą po prostu dobrze czuli. Rośliny dopasowujemy także nie tylko do warunków, ale i do stylu wnętrza. Można postawić na jedną dużą, efektowną roślinę, na przykład monsterę czy ziemiokulkasa, albo stworzyć aranżację kilku mniejszych roślin kontrastujących ze sobą kształtem i kolorem liści. Piniuś tutaj do mamusi na kolanka się pcha, te zwierzaki zawsze są na pierwszym miejscu, no ale co zrobić, no tak już mamy sobie razem. Dużo czasu ze sobą spędzamy, bo ja pracuję z domu, także moje zwierzaki są ponauczane, po prostu wiecznie się gdzieś wkoło mnie kręcą pod moimi nogami. A może interesuje Cię tylko zagospodarowanie, miejsce koło okna, gdzie na przykład masz miejsce tylko na wiszące rośliny, na przykład żeby jakąś fajną, efektowną roślinkę powiesić w koszu, albo gdzieś tam postawić na półce przy oknie, na regale, albo może troszeczkę ciemniejszy kąt, w który chcesz tchnąć troszkę życia. Wiecie co, ja bym powiedziała, że z roślinami to trochę tak jak z modą. W jednym sezonie królują monstery, w innym królują fikusy. Najważniejsze, żeby wybrać takie roślinki, które naprawdę Wam się podobają i pasują do Waszego domu. Na początek, wybierając kwiaty doniczkowe, warto postawić na takie gatunki, które są mało wymagające i dosyć łatwe w uprawie. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy osobami początkującymi, które dopiero zaczynają swoją przygodę z roślinami. Pamiętajcie też o tym, aby sprawdzić wymagania danego gatunku co do światła, częstotliwości podlewania, ponieważ jest to podstawa w hodowaniu roślinek. Ponadto nie zapominajmy także o tym, aby po około 2 czy 3 tygodniach po zakupie przesadzić te rośliny do lepszej, dopasowanej do ich potrzeb gleby. A to dlatego, że większość kwiatów doniczkowych, które kupujemy,
jest to ziemia produkcyjna, która z czasem może doprowadzić do gnicia korzeni. Generalnie to jest tak, że dają po prostu ziemię, że tak powiem, uniwersalną, którą używana jest do tego, żeby łatwo się ukorzeniały w niej rośliny. Te roślinki też są hodowane w zupełnie innych warunkach, w szklarniach. To są zupełnie inne warunki od tych, które my mamy w domu. Dlatego później, po jakimś czasie, jak te roślinki, jak ta ziemia nie nadaje się za bardzo do naszych roślinek, to jest to po prostu niebezpieczne. Ja bym jednak proponowała tą po jakimś czasie ziemię wymieniać. Aby zadbać o rośliny dolniczkowe, przydadzą Ci się także różnego rodzaju narzędzia, chociażby takie jak ostre nożyczki czy łopatka, dzięki której właśnie będzie Ci łatwiej przesadzać. Także jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z roślinami, to polecę Wam kilka niezawodnych, bardzo lubianych przeze mnie gatunków roślin, które ja posiadam w swoim domu i uważam, że są idealne dla początkujących. Numerem 1 będzie właśnie Zamioculcas. Dlaczego? Dlatego, bo jest on odporny na suszę i niedobór światła. Wiadomo, że z roślinami jest generalnie tak, że nawet jeżeli się mówi, że potrzebują one małe światło, to pamiętajcie, że rośliny zawsze będą bardziej szczęśliwe, jak damy im troszeczkę więcej światła. Oczywiście wszystko w ramach jakiegoś zdrowego rozsądku. Zamioculcas znany jest jako długowieczny kwiat dolniczkowy, którego ozdobą są takie grube, mięsiste liście i łodygi, dzięki czemu nie straszna mu susza. Jest to idealna roślina dla osób zapominalskich i zapracowanych, a dla osób poszukujących odmian o takich bardziej niecodziennych walorach proponowałabym na przykład taką odmianę tej rośliny jak Raven. Jest to roślina o cudownych, ciemnych, takich prawie czarnych liściach. Jest przecudowną odmianą i bardzo ciekawą odmianą Zamioculcasa. Roślina ta, wypuszczając młode pędy, najpierw one są w zielonym kolorze, a później z czasem właśnie zmieniają się w takie prawie że całkowicie czarne kolory. Kolejną odmianą bardzo ciekawego Zamioculcasa jest bardziej jego kompaktowa odmiana, jest to odmiana Zenzi. Zobaczcie, tutaj troszeczkę Wam przybliżę. Listki są mniejsze, bardziej kompaktowe i bliżej na łodydze one są bardzo bliziutko koło siebie, ładnie, fajnie ułożone. Wygląda, jak patrzę na tą roślinkę, to wygląda tak jak taki las palmowy, tak jakby to były takie fajne, troszeczkę inne palemki. Kolejne będą sansevierie. Są to rośliny żelazne, prawie niezniszczalne, doskonale przystosowują się one do trudnych warunków. Świetnie radzą sobie z suchym powietrzem, niedostatkiem wody czy światła. Dodatkowo oczyszczają one powietrze z toksyn i dostarczają nam tlenu, dlatego bardzo często polecane są jako idealne rośliny do sypialni. Dostępnych jest wiele bardzo ciekawych odmian tego gatunku, różniących się od siebie wielkością, kształtem, wybarwieniem liści. Godne polecenia są takie odmiany jak na przykład Moonshine, ta, która Wam właśnie przed chwilą pokazałam, o takich srebrzysto-zielonych liściach, Laurentiae, one rosną takie jak szpady, bardzo wysokie, efektowne rośliny. Laurentiae ma żółte obrzeże liści, czy cylindrika, tworząca piękne rozety cylindrycznych, ciemnozielonych liści, zdobionych takimi oliwkowymi centkami. Ja mam tutaj troszeczkę inną odmianę cylindryki, to jest taka już więcej dorodna odmiana. Zobaczcie, jakie bardzo właśnie ciekawe ma te swoje liście. Takie okrągłe, sztywne i grube. Młodsze tutaj
jak wychodzą, wyglądają właśnie w ten sposób. Bardzo fajna, efektowna roślinka. Stoi w doniczce kotkowej, bo jest ona gotowa do przesadzenia. Ona tutaj jest w takiej małej doniczce tylko włożona i czeka na swoje wsadzenie. Właśnie będzie wsadzona w tą doniczkę kotek. Uważam, że bardzo fajnie razem tutaj będą sobie wyglądać. Kotek i cylindryka. Poza tym istnieje wiele bardzo ciekawych, miniaturowych, malutkich odmian tej rośliny i uważam, że są one bardzo przeurocze. Tutaj mam dla Was do pokazania, to jest Sansevieria Samurai, ma takie grube liście i te brzegi ma takie właśnie bardzo fajnie wybarwiane, takie białe, z takim różowo-czerwonym kolorem. Bardzo, bardzo lubię tą Sansevierię. One rosną bardzo, bardzo pomalutku. I teraz tu mam kolejną Sansevierię. Jest to taki mój dosyć świeży nabytek. Kawałek tutaj listeczka ma uszkodzonego, ale to nic. Bardzo się cieszyłam, że ją znalazłam. Pierwszy raz ją też u nas gdziekolwiek tutaj spotkałam. Wrzucę Wam nazwę na ekran, bo nie pamiętam teraz, po prostu wypadło mi z głowy jej nazwa, ale też właśnie taka bardzo ciekawa jest ta Sansevieria, bardzo mi się spodobała. Taka właśnie malutka, rozetkowata, bardzo, bardzo ciekawa. Ponadto na uwagę także zasługują właśnie te bardziej takie sztandarowe odmiany tych roślin, które one pięknie wszystkie przyozdabią po prostu każdy kąt w Waszym domu. Kolejnymi tak zwanymi zwyklaczkami, które ja bardzo serdecznie zawsze wszystkim polecam, są to Epipremia. Epipremium złociste jest to taka najbardziej powszechna i tania roślina, która dość szybko rośnie niemal w każdych warunkach. Jest to roślina tolerująca takie półcieniste warunki, nie wymaga ona zbyt częstego podlewania, no i może stworzyć piękną girlandę liści. Jest to idealna roślina dla osób, które chcą, aby w ich wnętrzu było takiej dużo łatwo rosnącej zieleni. Ja w swojej kolekcji posiadam teraz niezbyt wiele odmian tych roślin. Jest to właśnie ten Golden Photos, czyli te złociste. Mam także Marble Queen z marmurowymi wybarwieniami oraz tą tutaj Manjula, znana z wyjątkowych barwnych liści w kształcie serca, w kolorze białym, kremowym, takim srebrnym, zielonym. Po prostu jest to chyba moje na dzień dzisiejszy ulubione Epipremnum. Bardzo je lubię, bardzo efektowna, bardzo fajna roślinka. Przez długi okres czasu nie mogła się u mnie w domu, że tak powiem, dostosować do moich warunków. Kupiłam ją w sklepie Spółeczki Śmierci. Udało mi się ją fajnie odratować. No i od jakiegoś czasu zaczęła właśnie fajnie u mnie rosnąć. Bardzo, bardzo ją lubię. Zresztą lubię wszystkie odmiany tej rośliny i uważam, że warto je w swoim domu, w swojej kolekcji roślinnej posiadać. Bardzo chętnie polecam Wam także jako łatwe roślinki haworsje. Są to rośliny o niskich wymaganiach i sprawdzają się one nie tylko u początkujących fanów roślin. Przyszykowałam sobie ich tutaj kilka, żeby Wam pokazać. Pomimo tego, że haworsje czują się najlepiej na słonecznym parapecie, to jednak potrafią się one dostosować także do mniej słonecznego stanowiska, a podlewamy je wtedy, gdy ich ziemia jest całkowicie wysuszona. Są to rośliny takie kompaktowe, rosną one tak jak takim właśnie rozetki, nie rozrastają się za bardzo, raczej nie są szybko rosnącymi roślinami, także nie potrzebują też one i dużo przestrzeni. No, pokażę Wam może teraz właśnie, jakie sobie tutaj odmiany dla Was przyszykowałam. Pokażę Wam je troszeczkę bliżej. Tutaj mamy taką
odmianę z takimi jakby białym lukrowaniem na ciemnych, zielonych listkach. Ja nie mam jej konkretnej nazwy, która to hawortia jest, ale jest to taka jedna z najczęściej spotykanych hawortii w sklepach ogrodniczych. Łatwo ją znaleźć i warto ją w swojej kolekcji mieć. Ona odkąd ją ma, bardzo fajnie mi urosła już, także bardzo fajna, efektowna roślinka. To jest ta. Mam też tutaj hawortię, ta się nazywa Emelai z wariegacją. Ona tak jakby ma takie chropowate okienka tutaj u góry i ciemno zielona jest od spodu. Także to jest hawortia numer 2. Troszeczkę inną hawortią jest hawortia ta z wariegacją. Ona może jest troszeczkę właśnie stylem rośnięcia podobna do tej, ale zobaczcie, że ma zupełnie inną strukturę na liściach, no i zupełnie inną kolorystykę ma, także bardzo fajne te hawortie. Chciałam Wam też pokazać tą hawortię, też jest taka troszeczkę inna, ma takie malusieńkie, drobne kropeczki i tutaj już popuszczała sobie swoje bejbiczki na boku, także kolejna hawortia i już ostatnia dla Was dzisiaj jest ta tutaj, hawortia Ghost. Ghost z tego względu, że właśnie ona na tych swoich okienkach, tutaj ma takie te białe przebarwienia, bardzo, bardzo fajna roślinka. To są sekulenty, które ja bardzo lubię. Także mam ich dużo, dużo więcej w swojej kolekcji i polecam Wam wszystkie. Uważam, że godne polecenia dla początkujących są także tak zwane patyczaki, czyli rypsalisy. Są to niezwykłe kwiaty domowe, które wyróżniają się szybkim wzrostem, dużą odpornością na suszę oraz na niedobór światła. Fajnie jest na przykład postawić sobie na półce taką roślinkę, która nie musi być blisko koło okna i będzie bardzo fajnie nam się prezentowała. Ma on takie zwisające pędy, które tworzą soczysto zielone takie kaskady. Fajny jest też Rhipsalis paradoxa. Mam go tutaj obok, już przyszykowany jest tutaj dla Was. Z tego względu, że jego pędy, jego te liście rosną tak jak ogniwo łańcuszka. Mam też także Rhipsalis polycarpa, którego pędy pokryte znowu są bardzo takimi cieniutkimi, białymi włoskami, a tutaj też jest Rhipsalis, to jest Rhipsalis ramulosa. Jak dostaje więcej światła, więcej słońca, to przebarwia się on na czerwono. Zobaczcie, tutaj jest jego nowy pęd, jaki bardzo intensywnie właśnie ten młodziutki pęd jest bardzo fajnie wybarwiony na czerwono. Oczywiście kwitnie on pięknymi kwiatami, i ma właśnie takie perełkowate, białe owoce na sobie, co dodatkowo jeszcze robi tą roślinę bardzo interesującą. Wszystkie te rośliny, które Wam przed chwilą pokazałam, to są to rośliny, które naprawdę wybaczają błędy i pięknie rosną nawet przy minimalnej opiece, bo jeżeli chodzi o opiekę, to każda roślina, nawet ta najbardziej żelazna, wymaga jakieś minimum opieki. Podam Wam także kilka wskazówek, które na początek mogą Wam naprawdę ułatwić życie, pomimo tego, że gatunki, które Wam poleciłam, są łatwe i niewymagające w uprawie, to jednak należy zapewnić im odpowiednie warunki, by móc się cieszyć ich pięknym i zdrowym wzrostem. Także warunkiem numer 1 jest to odpowiednia dolniczka, a mianowicie taka dolniczka, która będzie posiadała odpływ. Odpływ, czyli właśnie takie dziurki na dole, z tego względu, żeby uniknąć przelania. Wskazówka numer 2. Wszystkie polecone przeze mnie rośliny mają małe zapotrzebowanie na wodę, dlatego
W związku z tym warto zadbać o odpowiednie podłoże, które umożliwi odpowiednie odparowanie wody i zapobiegać będzie jej zaleganiu w doniczce. Podłoże powinno być przepuszczalne, może być ono z domieszką na przykład piasku czy perlitu, tak aby nie zatrzymywało ono wody na zbyt długo. Można także skorzystać na przykład z gotowego podłoża, przeznaczonego typowo do kaktusów i sukulentów. Są również podłoża, które są specjalnie zbudowane na przykład do uprawy fiołków afrykańskich, do uprawy aroidów, czy też i innych roślin. Także można z tego śmiało korzystać. Wskazówka numer 3, czyli podlewanie. Powinno być one oszczędne i rzadkie, bo nie wszystkie gatunki tolerują nadmiar wody i lepiej jest czasami bardziej przesuszyć roślinę niż ją przelać. Zbyt częste i obficie podlewanie będzie powodowało gnicie korzeni, no i w końcu obumarcie naszej rośliny. Te rośliny, które Wam pokazałam, pamiętajcie, że podlewamy dopiero jak ich podłoże przeschnie w 100%. Wskazówka numer 4 będzie to stanowisko. Trzeba zwrócić uwagę na to, jakie stanowisko preferuje dany gatunek, czyli warto zapoznać się z informacjami na temat uprawy tych roślin, zanim zdecydujemy się dołączyć je do naszej kolekcji. Patyczaki, ziemiokalkusy czy sansevierie dobrze sobie radzą z niedoborem światła. Nie oznacza to jednak, że nie potrzebują one światła. Nie można ich na przykład zamknąć w ciemnej łazience bez okna, bez dostępu do jakiegokolwiek światła. No i już ostatnia wskazówka od planterynki. Nie bójmy się eksperymentować. Każda roślina to jest nowa lekcja i szansa na rozwój naszej zielonej kolekcji, a także na nasz osobisty rozwój. Twój wybór roślin będzie zależał nie tylko od tego, co jest praktyczne w utrzymaniu, ale także od Twojego gustu. Różnorodność dostępnych form roślinnych jest naprawdę duża. Mamy od efektywnych roślin o wyrazistym ulistnieniu, czy stosunkowo po prostu delikatne, niepozorne pnącza. Taka różnorodność pokroju, wielkości, kształtu, koloru czy faktury liści oraz kwiatów jest ogromna. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Według mnie ze wszystkich tych cech roślin to właśnie kształt i kolor prawdopodobnie wywierają najsilniejsze pierwsze wrażenie. Gdy idziemy do sklepu i widzimy te rośliny, to właśnie one najczęściej przyciągają naszą uwagę i decydują o tym, czy są w naszym guście i czy będą naszym kolejnym zakupem. Co niektórzy oczywiście będą preferować typowo kwitnące rośliny i będą zwracać większą uwagę na wygląd ich kwiatów. Najbardziej popularnymi kwitnącymi roślinami są właśnie fiołki afrykańskie. Tutaj przyniosłam Wam mój okaz tutaj pokazać fiołka afrykańskiego. Fiołek ten po prostu w dobre oświetlenie, dobra opieka i będzie Wam po prostu piękną dekoracją Waszego wnętrza. Bardzo popularne są także kwitnące anturium. Ja mam tutaj ten taki tradycyjny, co kwitnie na czerwono, a ten teraz w tym tygodniu dostałam od mojej klientki w prezencie. Ten jest taką bardziej drobniejszą odmianą właśnie tego naszego tradycyjnego anturium. Zobaczcie, jakie bardzo fajne ma te kwiatki. Także bardzo mi się spodobał, bardzo w moim guście, nie zaprzeczę. Często spotykamy się też z kwitnącymi roślinami sezonowo, na przykład w okresie Bożego Narodzenia. Bardzo popularny będzie to gwiazda betlejemska czy grudnik. Także każdy sezon ma jakieś swoje takie typowo kwitnące domowe rośliny. Ustawianie i grupowanie roślin to jest bardziej sztuka niż nauka, bym powiedziała. To jest kwestia gustu, a zatem nie obowiązują nas tutaj żadne sztywne reguły.
Ja zawsze zwracam uwagę nie tylko na samą roślinę, ale także na osłonki, na doniczki, na kolory, na tło, gdzie będą one widoczne, z jakimi innymi roślinami będą ustawione, a także na wszystkie inne dodatki dookoła, tak? Bo można sobie dodatkowo na przykład postawić roślinkę czy przy książkach, czy przy jakichś innych elementach, także tak, żeby to fajnie tworzyło jakąś jedną estetyczną, spójną całość. Pokażę Wam teraz właśnie tutaj, jak tworzyłam tą kompozycję tych roślinek, które znajdują się tutaj na tym kominku i czym się właśnie kierowałam przy ich doborze. Może zacznijmy sobie tutaj od góry. Znajduje się tutaj begonia, która jest w takiej naturalnym kolorze doniczce. Jak widzicie, ma ona takie kropeczki na sobie. Te kropeczki, one są w takim jakby biało-różowym, delikatnie srebrnym kolorze. Obok niej chciałam, żeby po prostu ten kolejny element był wyszczególniony, żeby nie były one na jednym poziomie, także jedna roślinka jest po prostu niżej, druga jest wyżej, niżej, wyżej, niżej, wyżej. Po prostu zrobiłam to, że tak powiem, na zmianę, żeby po prostu było to troszeczkę więcej takie interesujące, a nie po prostu, żeby te roślinki były ustawione koło siebie, jedna koło drugiej. Tutaj mamy choję Bella, która ma już zupełnie inny kształt liści. Jest to także kwitnąca roślina. Jest ona na takim podwyższeniu, które ja sobie po prostu kupiłam gdzieś tam z second handu. Jest to po prostu do góry nogami odwrócony stojak na świeczki. Też ma taką dekoracyjną właśnie osłonkę. Kolejna jest tutaj Ceropegia z variegacją, tak zwany String of Hearts. Jest on tutaj włożony w taką osłonkę, która też jest po świeczce srebrna i on znowu nam się tutaj rośnie, zwiesza nam się do samego dołu, tutaj towarzyszy tym roślinkom na tej dolnej półce. Obok niego też na takiej podstawce do świeczki w białej doniczce, gdzie ta podstawka jest po prostu takiego, powiedzmy, bardzo podobnego koloru jak begonia, która się w tej białej doniczce znajduje. Także razem biała doniczka, ciemna roślina, ciemne podwyższenie stanowi bardzo taki właśnie fajny kontrast i fajnie też ona komponuje się z sąsiednimi roślinami. Kolejną tutaj mamy w takiej osłonce, jest to samonawadniająca doniczka i rośnie tutaj choja, która ma taki srebrny kolor, to jest choja kroniana Super Silver i jej liście są właśnie w srebrnym kolorze takich małych serduszek. Także każda ta roślinka, każda jedna jest innego koloru, innej struktury liści. Kolejna jest tutaj właśnie ten Rhipsalis, który Wam przed chwilą pokazywałam. Takie patyczki. No i tutaj obok mamy Anthurium, które znowu ma takie długie, aksamitne liście. Bardzo fajna roślina. I towarzyszy im tutaj ostatnia alokazja z welwetowymi liściami. Bardzo fajne ma unerwienie na liściach w ciemnozielonej, samonawadniającej plastikowej doniczce. Także teraz tutaj dołem mamy taki zestaw roślin i na przykład mamy tutaj właśnie te zwykłe Anthurium. Ono kwitnie mi cały czas, po prostu nie robi mi żadnych przerw w kwitnieniu. Jedne kwiatki przekwitają, zaraz zaczyna drugie wypuszczać. Także piękna mamy to Anthurium. Tutaj nam taki fajny motyw, inną kolorystyki wkłada z wielkimi liściami Anthurium, Alocasia zebrina. Tutaj w tle mamy taką bardzo kontrastową
roślinkę. Tutaj na dole mamy takie liście z taką kolorystyką. Tutaj mamy takie listki. Ja tych roślin nie będę Wam wszystkich opisywać. Wiele z Was te rośliny zna. Jeżeli jesteście zainteresowani, to pytajcie. Zawsze mogę Wam odpowiedzieć, jak się rośliny nazywają. Tutaj mamy kolejną taką alokazję i monsterkę. Właśnie wszystkie liście, każda roślina są inne. I teraz tutaj wrzuciłam taki czerwony motyw gdzieniegdzie, który się przewija od tych liści po ten fajny właśnie taki ozdobny grzybek z takim światełkiem, który się świeci tutaj cały czas, po ten malutki grzybek, który znajduje się tutaj w tej doniczce. Tak się cała właśnie komponują się tutaj te roślinki u mnie na kominku. Wracam do Was tutaj z powrotem. No, także sami widzicie, że takie szczegóły jak osłonki, dobór koloru doniczki czy otaczających dekoracji naprawdę może zmienić cały charakter aranżacji. No i sprawić, że rośliny wyglądają jak część wystroju, a nie tylko jak przypadkowo po prostu postawione donice. Mam nadzieję, że ten film pomoże co niektórym rozpocząć albo rozwinąć przygodę z roślinami. Pamiętajcie, że nie ma tak naprawdę żadnej złotej zasady. Najważniejsze, żeby rośliny cieszyły Wasze oczy i dawały Wam radość każdego dnia. Dajcie znać w komentarzach, jakie rośliny rozpoczęły Waszą przygodę z roślinami w domu, które rośliny są Waszymi ulubieńcami. Mam nadzieję, że udało mi się także zainspirować co niektórych nowicjuszy. Dodam też, że wystrój wnętrza, czy to co nam się podoba, to nie zawsze niekoniecznie będzie się wszystkim innym podobało, bo wszyscy mamy inne upodobania i mi się podoba to, a Tobie będzie się podobało co innego. No rozumiem, jeżeli nie podobają Ci się na przykład moje aranżacje. Także rośliny, które ja uważam za proste w uprawie, mogą być uważane przez innych jako kłopotliwe. Możecie mieć inne doświadczeniami z tego typu roślinami. No, nie ma tego złotego środka. Weźcie także pod uwagę, że ten filmik oparty jest na mojej opinii i na moich osobistych doświadczeniach. Także dzielcie się ze swoimi doświadczeniami i czy którekolwiek z tych roślinek wymienionych przeze mnie sprawiają Wam kłopoty, dajcie znać w komentarzach. Żegnam się teraz z Wami. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną i że oglądacie moje filmiki. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Niech się Wam zieleni. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!